na świecie i w Polsce pojawiło się dużo różnych preparatów na bazie humusu, kwasów humusowych, no ale dużo z nich jest wykorzystanych przy pomocy, znaczy jest ekstrahowanych, wyprodukowanych przy pomocy różnych metod chemicznych, a tutaj właśnie pojawił się preparat Huminpol, który jest uzyskany w procesie fermentacji i to jest wyciągnięty z borowiny, a testowany dla ośrodków sanatoryjnych, czyli jest nieszkodliwy i przyjazny dla organizmów żywych. No jego pH jest 12,6%, czyli o czym 12,6%, to jest korzystne na przykład, jeżeli nawet w dużych dawkach stosujemy na tych glebach kwaśnych, których tak jest dużo, jak powiedziałem, w Polsce. Czyli podnoszą wtedy ten poziom pH z kwaśnego do obojętnego czy lekko alkalicznego. Ten Huminpol działa na różne rośliny, które mają diametralnie, tak jak za chwilę pokażę, diametralne wymagania odnośnie i kiełkowania, warunków kiełkowania i wzrostu roślin i należą do różnych grup botanicznych, no i w różnych warunkach środowiskowych badaliśmy, bo nie tylko w laboratoryjnych, ale i szklarni i w polu. Bardzo spektakularne wyniki uzyskaliśmy oceniając plon owoców tego ogórka. Właśnie tutaj w porównaniu do kontroli rośliny uzyskane najpierw z moczenia tych nasion w agrykarbon, a później opryskiwane z Huminpolem wydały plon o 60% wyższy niż w kontroli. Natomiast jeżeli stosowaliśmy ten Huminpol i do nasion, i do roślin, to aż dwukrotnie, bo 194%, czyli aż prawie dwukrotnie wyższy plon. No i tutaj widać plony z tych ogórków z jednego poletka właśnie kontrolnych, a tutaj uzyskany z tych roślin, z nasion i roślin traktowanych Huminpolem. Spektakularne wyniki uzyskaliśmy w plonie tych nasion. Podobnie jak w przypadku ogórka, jeżeli rośliny były uzyskane z nasion traktowanych agrykarbon, a później rośliny Huminpolem, wówczas plon nasion fasoli wzrósł o prawie 60%. Natomiast jeżeli nasiona i rośliny były traktowane Huminpolem, to aż 2 razy, bo z 100% do 221%. Są wśród nas ludzie nauki, między innymi pan profesor Mieczysław Grzesik, który od 1981 roku pracuje w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa imienia Szczepana Pieniążka, przemianowanego w 2011 roku na Instytut Ogrodnictwa, który mieści się w Skierniewicach. Pan profesor pełnił tu funkcje kierownicze, w tym zastępcy dyrektora do spraw naukowych. Odbył w sumie 4 lata staży naukowych, w tym jako wizytujący profesor na czołowych uczelniach w USA, w Anglii, Francji, Holandii, w Chinach oraz w Indiach. Pan profesor jest autorem ponad 600 artykułów, w tym 215 oryginalnych publikacji, 2 rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jest koordynatorem lub wykonawcą 26 projektów badawczych pozastatutowych Instytutu, głównie międzynarodowych, oraz autorem wielu innowacyjnych technologii stosowanych w kraju i za granicą. W 2010 roku pan profesor został wyróżniony statuetką Złotego Lidera Innowacji w województwie łódzkim za projekt w dziedzinie bioenergii. Witamy pana profesora. Bardzo bym prosił, jeżeli pan był uprzejmy. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdę do omówienia szczegółowych wyników badań, które przeprowadziliśmy z zastosowaniem preparatu Huminpol w roślinach warzywnych, pozwolimy sobie przedstawić zakres prac badawczych i wdrożeniowych, które prowadzimy w zakresie nasiennictwa w Instytucie Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.
a więc bardzo dużo uwagi poświęcamy badaniom, których celem jest opracowanie innowacyjnych metod produkcji nasiennej roślin ogrodniczych i energetycznych w systemach ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym. Dużo uwagi tutaj szczególnie pod kierownictwem pani dr Janas, no bo to ja już jest, co widać po moich włosach, to już jestem emerytowanym, chociaż częściowo pracuję jeszcze w tym zakładzie, więc właśnie dużo doświadczeń prowadzimy w zakresie doskonalenia technologii produkcji i uszlachetniania nasion. Chodzi o to, aby te nasiona, które uszlachetnimy, kiełkowały bardzo szybko, w krótkim zakresie, w krótkim okresie, a trzeba pamiętać, że nasiona roślin ogrodniczych, warzywnych są drogie, kosztują, 1 kg kosztuje około kilkaset złotych, a są takie, których 1 gram kosztuje ile 1 gram złota. A to dlatego, że te nasiona się bardzo ciężko, znaczy bardzo mało tych nasion się zawiązuje na roślinach nasiennych i one nieraz kiełkują nawet 2 lata. No i tutaj muszę się pochwalić, że myśmy już opracowali takie metody przełamywania tego spoczynku, dzięki temu już kiełkują po kilku tygodniach. Pracujemy również nad metodami nieinwazyjnymi, metodami oceny jakości nasion, bo jeżeli nasiona na przykład kiełkują 2 lata, no to musimy, czy są przechowywane w banku genów przez 50 czy 100 lat, no to musimy opracować takie nieinwazyjne metody, czy jeszcze one są żywotne, te nasiona, czy należy już je wyrzucić. I kolejny zakres badań dotyczy zwiększenia zdrowotności nasion, czyli ochrony biologicznej nasion, a także ochrony plantacji nasiennej przed patogenami. No tutaj szczególnie jest istotne, że nasiona produkowane w systemach konwencjonalnych, a szczególnie ekologicznym, one są silnie porażone przez mykoflorę patogeniczną i dlatego jest bardzo ważne właśnie, żeby zniszczyć tą mykoflorę patogeniczną przenoszoną na nasiona, która później powoduje znacznie gorszy wzrost roślin, a nawet ich zamieranie. No, dużo badań poświęcamy introdukcji nowych gatunków roślin prozdrowotnych celem pozyskania nasion dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Proszę Państwa, dużo uwagi poświęcamy właśnie produkcji kiełków wolnych od mikroorganizmów, a więc chodzi o to, żeby te kiełki, które kupujemy w sklepie, to były tak zabezpieczone tymi preparatami biologicznymi, żeby one zachowały długo swoją żywotność, żebyśmy mogli je konsumować nie tylko kilka dni, ale nawet i tygodnie. Kolejne jest badania, to zastosowanie metod odparniania roślin na chłód poprzez traktowanie pęczniejących nasion szokiem termicznym. No tutaj opracowana przez nas metoda jest dużo bardziej efektywniejsza niż to tradycyjne hartowanie roślin wysadzanych z szklarni do pola. Kolejnym to zastosowanie kiełkowania nasion i roślin jako bioindykatorów skażeń środowiska oraz przydatności gleby i wody w produkcji ogrodniczej. Tutaj opracowana przez nas metoda wspólnie z panią profesor Romanowską z Uniwersytetu Łódzkiego, czyli profesorem Pearsonem z Ghent University w Danii, czy profesorem Komem z Uniwersytetu Paryskiego pozwoliła na żeby przy pomocy kiełkujących nasion i rozwijających się glonów czy makrofitów ocenić w krótkim czasie, w ciągu 1 dnia, czy ta gleba i woda jest przydatna do produkcji właśnie ogrodniczej, czy również ta woda, która jest pitna, która jest w naszych studniach, nie jest skażona przez terrorystów czy złośliwą sąsiadkę. Proszę Państwa, na wzrost roślin wpływa wiele czynników i takim najbardziej ważnym czynnikiem to jest nawożenie, które wpływa pośród tych innych czynników w 40–50%. Inne czynniki jak odmiana, zmianowanie, ochrona, siew, sadzenie, zbiór, uprawa roli są również bardzo ważne, ale decydują w mniejszym procencie właśnie o tej wzroście roślin. I tutaj na efektywność nawożenia bardzo duży wpływ ma odczyn gleby. I tutaj właśnie Państwo widzą
na podstawie tych grubości tych kresek, że tak newralgiczne i ważne dla rozwoju roślin makroelementy jak azot, fosfor, potas, siarka, wapń, no i magnez, to one są najbardziej przyswajane w największej ilości, jeżeli gleba jest obojętna lub lekko alkaliczna, czyli zasadowa. Natomiast żelazo, mangan, bor, miedź i cynk są bardziej pobierane lepiej, w większym stopniu, jeżeli jest gleba bardziej kwaśna. A musimy pamiętać, że w Polsce w zależności od województwa od 40 do 50% gleb jest zakwaszonych. Proszę Państwa, inne czynniki wpływające na efektywność nawożenia to temperatura, czyli zbyt niska temperatura może powodować zmniejszone pobieranie fosforu i azotu, zbyt wysoka, nadmierne uwalnianie się składników z nawozów, znów wilgotność też, nadmierne odpady mogą przyczynić się do wymywania tych nutrientów z gleby, zwłaszcza jeżeli to są gleby lekkie, piaszczyste, a znów przesuszenie gleby może spowodować nadmierny wzrost zasolenia i niekorzystny wpływ na wzrost roślin. I teraz jeżeli stosujemy na przykład bardzo wysokie dawki nawozów mineralnych, a jednocześnie jest susza, no to wtedy te rośliny nam zamierają. No i bardzo ważnym czynnikiem właśnie wpływającym na efektywność nawożenia to żyzność gleby, czyli potencjalna zdolność przekazywania roślinom niezbędnych składników pokarmowych, wody i ciepła. I teraz jeżeli ta gleba jest żyzna, to wtedy ten wpływ niekorzystnej temperatury i wilgotności jest mniejszy. Ja trochę tak szybko mówię, bo mam dużo do powiedzenia i dlatego. Proszę Państwa, no i inne czynniki kształtujące żyzność gleby, a więc to są czynniki fizykochemiczne, chemiczne, morfologiczne, właściwości wodne, fizyczne, ale ja bym się chciał skupić tutaj bardziej na czynnikach biochemicznych i biologicznych, czyli zawartość substancji organicznej i próchnicy, w tym kwasów humusowych w glebie oraz ilość makro i mikroelementów i pozostałości roślinnych właśnie w tej glebie. I proszę Państwa, jaki jest teraz tych wpływ kwasów humusowych? Tutaj już było poprzednio dużo już mówiono na ten temat, więc ja tylko się streszczę, że kwasy humusowe powstają z resztek organicznych, są głównym składnikiem próchnicy, korzystnie wpływają na żyzność gleby, strukturę gruzełkowatą, ułatwiają rozkruszanie się tej gleby, czyli też zapewniają właściwą wymianę gazową i właściwą pojemność wodną. Następnie zapobiegają procesom prowadzącym do zubożenia gleby w próchnicę i zwiększają przyswajalność nutrientów przez rośliny. I jeżeli ta gleba jest żyzna, zawiera dużo tych substancji organicznych, czyli też między innymi zawiera dużo tych kwasów humusowych, to tak jak widać na tym malutkim zdjęciu, ten profil glebowy jest bardzo dobrze przerastany przez korzenie, rozwijają się korzenie włośnikowe, które pobierają makroelementy i wodę. I teraz, tak jak już tutaj powiedziano, na świecie i w Polsce pojawiło się dużo różnych preparatów na bazie humusu, kwasów humusowych, no ale dużo z nich jest wykorzystanych przy pomocy, znaczy jest ekstrahowanych, wyprodukowanych przy pomocy różnych metod chemicznych, a tutaj właśnie pojawił się preparat Huminpol, który jest uzyskany w procesie fermentacji i to jest wyciągnięty z borowiny, atestowany dla ośrodków sanatoryjnych, czyli jest nieszkodliwy i przyjazny dla organizmów żywych. No jego pH jest 12,6%, czyli oczywiście 12,6%, to jest korzystne na przykład, jeżeli nawet w dużych dawkach stosujemy na tych glebach kwaśnych, których tak jest dużo, jak powiedziałem, w Polsce. Czyli podnoszą wtedy ten poziom pH z kwaśnego do obojętnego, czy lekko alkalicznego. Zawiera też substancję organiczną, kwas humusowych 60%, inne mikroorganizmy korzystne dla rozwoju, bo gleba, żeby była żyzna, musi również zawierać dużo, musi tętnić życie biologiczne w niej. I według producenta 1 litr preparatu odpowiada 30 tonom obornika, a to jest mniej więcej dawka, którą się poleca tego obornika na hektar. 30 ton do 40-50 ton na hektar.
Reguluje odczyn gleby, tak jak już powiedziałem, wpływa korzystnie na żyzność gleby, no jest suplementem diety dla ludzi i z dodatkiem paszowym, to co właśnie Państwo już wcześniej słyszeli. I dlatego myśmy się podjęli właśnie przebadanie tego wpływu tego preparatu Huminpol w ścisłych badaniach laboratoryjnych, szklarniowych i polowych. I tutaj chwała firmie Ekorozwój, że się poddała takiej weryfikacji, bo jak powiedziałem, w Polsce i na świecie pojawiło się mnóstwo tych właśnie preparatów. No, papier wszystko przyjmie, ładnie można zareklamować. I tak samo jak i tych suplementów diety, tylko że po takich suplementach i po takich preparatach to jedne działają, inne nie działają, nieznacznie działają, inne działają, a po niektórych te organizmy żywe, czy ludzie, czy rośliny schodzą z tego świata, prawda? Także celem naszych badań było zbadanie wpływu aplikacji do nasion preparatu Huminpol i Agricarbon, a następnie do uzyskania roślin 30 dni po wysiewie preparatu Huminpol na dynamikę i zdolność kiełkowania, wschody, wzrost i aktywność fizjologiczną roślin 4 gatunków ważnych gospodarczo roślin warzywnych. Tutaj myśmy postanowili tutaj z panem Bauerkiem, żeby też ocenić właśnie ten agrykarbon, bo myśleliśmy o właśnie budowaniu takich konglomeratów, właśnie Huminpol plus agrykarbon, to jest przyszłościowa, no ale to by trzeba było bardzo dużo badań przeprowadzić na ten temat, żeby właśnie można było polecać to później w praktyce. A więc jakie materiały roślinne, czyli komercyjne nasiona ogórka, fasoli, cebuli i marchwi oraz wysadki marchwi i cebuli były wysadzane, te wysadki marchwi i cebuli były wysadzane do gruntów w celach reprodukcyjnych. I te wysadki i nasiona moczyliśmy w temperaturze 20 stopni przez 20 minut. To jest taki właśnie termin przyjazny i stosowany w produkcji nasiennej. Nie dłużej, bo niektórzy to mówią, że należy moczyć te nasiona przez dzień czasu, ale to nie, to jest szkodliwe, ale oczywiście no, nie mamy czasu tego mówić o kondycjonowaniu, ale to właśnie byłoby takie zasadne. Ale tutaj moczyliśmy tylko przez 20 minut, w tym jedne partie w preparacie Huminpol, inne w zawiesinie Agricarbon. I następnie po takim traktowaniu przechowywaliśmy przez 24 godziny w warunkach laboratoryjnych, czyli 20 stopni Celsjusza i 50 lub 60% wilgotności względnej powietrza. Następnie w następnym dniu wysiewaliśmy w warunkach laboratoryjnych, szklarniowych i do gruntu. I po 30 dniach od wysiewu podlewaliśmy te rośliny, niezależnie czy one były traktowane Huminpolem czy Agricarbonem, podlewaliśmy preparatem Huminpol w dawce 8 litrów na hektar. No i później uprawialiśmy te rośliny w systemach ekologicznych zgodnie z zasadą dobrej praktyki rolniczej. Jakie obserwacje prowadziliśmy? A więc dynamika i zdolność kiełkowania nasion zgodnie z wymogami takiej międzynarodowej organizacji International Seed Testing Association w szalkach Petriego lub uwilgotnionych harmonikach z bibuły na kiełkownikach Jakobsena lub w termostatach 20 stopni. To później przy okazji pokażę, jak to było. I codziennie zliczano liczbę skiełkowanych nasion, a końcowa liczba właśnie skiełkowanych świadczyła to o zdolności kiełkowania tych nasion. Również ocenialiśmy dynamikę wschodów roślin poprzez codzienne zliczanie liczby wzeszłych roślin. Oznaczaliśmy dynamikę wzrostu roślin poprzez pomiary co 2-4 dni, czyli tych długości pędów lub wysokości roślin. Badaliśmy też intensywność wymiany gazowej, czyli fotosynteza, nettotranspiracja, przewodność szparkowa, zawartość dwutlenku węgla międzykomórkowego. No, przy pomocy fotosyntezy oznaczaliśmy ilość tego pobieranego dwutlenku węgla minus zużywanego dwutlenku węgla podczas oddychania. Przewodność szparkowa, ilość emitowanego dwutlenku węgla poprzez aparaty szparkowe
zawartość dwutlenku węgla międzykomórkowego, to ten dwutlenek węgla, który zostaje wewnątrz liścia. No i oczywiście oznaczaliśmy również indeks zawartości chlorofilu, czyli który wskazuje na wybarwienie tych roślin, bo on wskazuje na zawartość tego fotosyntetycznego barwnika w roślinach. Oczywiście przez cały okres wzrostu monitorowaliśmy choroby a na koniec okresu wegetacyjnego plony nasion, owoców i wysadków. I teraz pozwolę sobie Państwa zanucić tymi szczegółami, prawda? Ale chciałbym udowodnić, że ten Huminpol działa na różne rośliny, które mają diametralnie, tak jak za chwilę pokażę, diametralne wymagania odnośnie i kiełkowania, warunków kiełkowania i wzrostu roślin i należą do różnych grup botanicznych, no i w różnych warunkach środowiskowych badaliśmy, bo nie tylko w laboratoryjnych, ale i w szklarni i w polu, prawda, gdzie w szklarni to są te korzystne warunki dla wzrostu, natomiast w polu to są te warunki uzależnione od warunków pogodowych, prawda, i tutaj akurat w tym roku, bo to były tylko jeden rok prowadzonych badań, to akurat były okresy intensywnej suszy, że gleba była bardzo przesuszona, a były też bardzo wilgotne, że właśnie nawet nie można było wejść na teren tych doświadczeń. Więc takie badania pokazują dokładnie, jak ten preparat działa. Jeśli chodzi o dynamikę kiełkowania, to w porównaniu do tych kiełkowania nasion kontrolnych, to jest to nisko, nasiona traktowane w preparatach Agricarbon i Huminpol kiełkowały dużo szybciej i w końcowym efekcie ich skiełkowało kilkanaście, nawet do 20% więcej niż w kombinacji kontrolnej. I tutaj na dole widzicie Państwo, jak to się kiełkuje zgodnie z tymi zasadami ISTA, właśnie w takich harmonikach i w takich inkubatorach, jak tutaj pokazany jest na zdjęciu. Badaliśmy, tak jak powiedziałem, następnie dynamikę wschodów tych roślin. I tutaj właśnie w warunkach szklarniowych, tutaj szklarniowych na dole w polu, coś nie działa, ale w porównaniu do roślin tych kontrolnych, to jest niskie, krzywe, właśnie rośliny uzyskane z traktowania Agricarbon i Huminpolem kiełkowały znacznie szybciej i w wyższym procencie. I w końcowym efekcie wzeszło znacznie więcej, tak jak Państwo widzą, znacznie więcej roślin niż w warunkach kontrolnych. To samo przeniosło się, te same zasady przeniosły się na dynamikę wzrostu roślin, mówimy ciągle o ogórku i właśnie też w porównaniu do roślin kontrolnych, to jest ta najniższe krzywe w warunkach szklarni u góry i na dole w polu, właśnie te rośliny uzyskiwane z nasion traktowane w Agricarbon i w Huminpolu i później traktowane Huminpolem wzrastały bardziej dynamiczne, przy czym już tutaj widać, że rośliny traktowane i nasiona traktowane Huminpolem kiełkowały nieco, znaczy wzrastały bardziej dynamicznie niż traktowane nasiona w Agricarbon, a później Huminpolem. I tutaj Państwo widzą po prawej stronie, na tym górnym rysunku, po prawej stronie to są rządek tych roślin w szklarni kontrolnych, takie małe te roślinki, natomiast w środku to są uzyskane z tego traktowania najpierw Huminpolem i później te rośliny podawane Huminpolem, a po lewej najpierw Agricarbon, a później do roślin Huminpol. Na dole widzą Państwo po lewej rośliny kontrolne, traktowane Huminpolem w stadium, kiedy były nasiona i rośliny traktowane Huminpolem, a tutaj bardziej po prawej stronie, no ciągle, tutaj, to właśnie jest traktowane nasiona Agricarbonem, a później rośliny Huminpolem. Następne zdjęcia widzimy kontrolę, właśnie na poletkach kontrolnych, tutaj rośliny uzyskane z traktowania nasion Huminpolem i podlewane Huminpolem, a tutaj inne poletko doświadczalne widzimy po lewej stronie kontrolne i tutaj też rośliny traktowane najpierw, kiedy nasiona były najpierw traktowane Huminpolem i podlewane Huminpolem.
Proszę Państwa, to samo było, te są podobne nieco zależności uzyskaliśmy właśnie badając tą wymianę gazową, czyli fotosyntezę netto, transpirację, przewodność szparkową i stężenie międzykomórkowego dwutlenku węgla. I czy również indeks zawartości chlorofilu, czyli zawartość tego fotosyntetycznego barwnika. Ale bardzo spektakularne wyniki uzyskaliśmy oceniając plon owoców tego ogórka. Właśnie tutaj w porównaniu do kontroli rośliny najpierw uzyskane z moczenia, przepraszam, coś mi się pomyliło. Rośliny uzyskane najpierw z moczenia tych nasion w agrykarbon, a później opryskiwane z huminpolem, wydały plon o 60% wyższy niż w kontroli. Natomiast jeżeli stosowaliśmy ten huminpol i do nasion, i do roślin, to aż dwukrotnie, bo 194%, czyli aż prawie dwukrotnie wyższy plon. No i tutaj widać plony z tych ogórków z jednego poletka właśnie kontrolnych, a tutaj uzyskany z tych roślin, z nasion i roślin traktowanych huminpolem. Proszę Państwa, badania przeprowadziliśmy również na fasoli. Ja trochę ciągle Państwa to zanudzam, ale prawda, tu chodzi o to, że chciałbym pokazać, jak na te różne rośliny, które wymagają różnych warunków środowiskowych, różnej temperatury do uprawy i również są uprawiane w szklarni, w tych idealnych warunkach środowiskowych i stresowych w polu, jednak ten huminpol działa korzystnie. I tutaj właśnie też znów w porównaniu do, widać tutaj, że już dynamika kiełkowania tych nasion kontrolnych jest znacznie opóźniona niż na przykład ogórka, ale właśnie w porównaniu do tej dynamiki roślin kontrolnych te nasiona traktowane huminpolem i właśnie karbonem kiełkowały znacznie dynamicznie i w końcowym efekcie skiełkowało więcej tych nasion. Proszę Państwa, również podobne rezultaty uzyskaliśmy badając dynamikę wschodów tych roślin. I tu również i w warunkach szklarniowych, coś ciągle tu wskaźnik, w warunkach szklarniowych, w warunkach polowych, właśnie w porównaniu do roślin kontrolnych, tych niższe krzywe, właśnie traktowanie tych nasion właśnie w agrykarbon i w huminpolu powodowało bardziej dynamiczny wzrost tych roślin, z tym, że właśnie tutaj już się okazało akurat w przypadku, nie tak jak w ogórku, ale w przypadku fasoli, to ten huminpol był bardziej efektywny. Dynamika wzrostu roślin. Właśnie również w warunkach szklarniowych górny wykres i w warunkach polowych w porównaniu do dynamiki tego wzrostu roślin kontrolnych, również traktowanie właśnie tych nasion i roślin tymi preparatami znacznie przyspieszyło dynamikę wzrostu roślin, przy czym już i w warunkach polowych i szklarniowych te nasiona, te rośliny, które były uzyskane z nasion traktowane huminpolem i roślin huminpolem, one bardziej dynamicznie rosły niż tam, gdzie stosowano ten agrykarbon. I tutaj na dole Państwo widzą właśnie młode rośliny tej fasoli, kontrola, traktowane rośliny uzyskane z traktowania nasion huminpolem i roślin huminpolem, a tutaj następnie nasiona traktowane agrikarbonem, a później rośliny huminpolem nieco gorzej rosły. I tutaj już starsze rośliny fasoli, prawda, to jest to samo. Tu widzimy na poletkach właśnie kontrola, rośliny uzyskane z traktowania nasion i roślin huminpolem, a tutaj inne poletko doświadczalne, właśnie też po prawej stronie, właśnie kontrola i uzyskane z traktowania nasion i roślin huminpolem. Proszę Państwa, podobne wyniki uzyskaliśmy badając wymianę gazową, czyli fotosyntezę netto, transpirację, przewodność szparkową i stężenie międzykomórkowego dwutlenku węgla,
a także indeks zawartości chlorofilu. I tutaj znów spektakularne wyniki uzyskaliśmy w plonie tych nasion. Tutaj oczywiście się wkradło, dopiero który zauważyłem, jak już panu wysłamy te właśnie prezentacje, że tu właśnie powinien być plon w gramach na metr kwadratowy, a tutaj jest kilogram na metr kwadratowy. Więc podobnie jak w przypadku ogórka, jeżeli rośliny były uzyskane z nasion traktowanych agrykarbon, a później rośliny humipolem, wówczas plon nasion fasoli wzrósł o prawie 60%, natomiast jeżeli nasiona i rośliny były traktowane humipolem, to aż 2 razy, bo z 100% do 221%. No dlaczego? Podobne badania uzyskaliśmy na cebuli, która, jak Państwo wiedzą, no, diametralnie wymaga innych temperatur i warunków środowiskowych do uprawy, prawda? Wysiewa się w innym okresie ale mimo to właśnie okazuje się, że nasiona cebuli reagują podobnie na traktowanie. I tutaj właśnie w porównaniu do dynamiki kiełkowania właśnie roślin kontrolnych, nasion kontrolnych, te traktowane właśnie preparatami agrykarbon i humipol znacznie, te nasiona kiełkowały znacznie dynamicznie, a końcowa zdolność kiełkowania była nawet o 20% większa. I tutaj widzimy znów, jak te nasiona były kiełkowane na szalkach Petriego, no i tutaj na stołach Jakobsena. Proszę Państwa, podobnie było z dynamiką wschodów. Tu również no, widać diametralne różnice w szklarni, gdzie to jest ten górny rysunek, ciągle coś nie działa. Górny rysunek, gdzie roślina no, już była uprawiana w tych korzystnych, znaczy właśnie dla cebuli niekorzystnych warunkach, bo temperatura wysoka, cebula lubi niższej temperatury do uprawy. Więc właśnie tutaj, no to szczególnie w porównaniu do kontroli, właśnie ta dolna krzywa, te nasiona uzyskane, znaczy rośliny uzyskane z tych nasion traktowanych agrykarbon i humipol no, wschodziły znacznie szybciej i tutaj no, i w końcowym efekcie znacznie więcej roślin wzeszło, jeżeli pozyskiwane z nasion tych traktowanych, i również w polu to same w zależności zauważyliśmy w przypadku właśnie uprawy w polu. Dynamika wzrostu podobnie. Jak Państwo, jeżeli pamiętają poprzednie wykresy no ta dynamika znacznie się różniła od dynamiki wzrostu fasoli, ogórka, prawda? Ale tutaj również właśnie to traktowanie najpierw nasion agrykarbon, a później czy humipolem, a później humipolem, no to ta dynamika była wzrostu znacznie większa. I tutaj widzimy te rośliny na dole, rośliny właśnie w szklarni, te różnice w porównaniu do kontroli traktowane właśnie nasiona humipolem i rośliny humipolem były nieco lepsze właśnie w tych warunkach szklarniowych niż uzyskane z traktowania nasion agrykarbon, a później podlewane humipolem. A tu w warunkach polowych, gdzie, jak mówię, tam były diametralnie stresowe warunki uprawy, takie ogromne różnice we wzroście roślin, tak jak Państwo widzą, zauważyliśmy. To samo zauważyliśmy przy badaniach wymiany gazowej w tych roślinach, no i indeksu zawartości chlorofilu, czyli wybarwieniu tych roślin. Te rośliny, które były uzyskane z tych roślin traktowanych właśnie tymi preparatami, były lepiej wybarwione niż te kontrolne. I tutaj znów zwyżka plonu. Mianowicie, jeżeli traktowaliśmy nasiona w agrykarbon, a później podlewaliśmy te rośliny humipolem, to plon wzrósł o ponad 11%, natomiast jeżeli traktowaliśmy i nasiona i rośliny humipolem, no to wzrósł o prawie 17%. I tutaj Państwo widzą, tu właśnie rośliny kontrolne, one takie są niewielkie, te cebule, natomiast po potraktowaniu właśnie tym, po zastosowaniu preparatu humipol, te rośliny są znacznie, znaczy te cebule są bardziej
dorodne. Proszę Państwa, marchew, czyli diametralne różnice w wymaganiach uprawowych. I tu również właśnie zauważyliśmy, że jeśli chodzi o dynamikę i zdolność kiełkowania, również w porównaniu do roślin, do tych nasion kontrolnych, te traktowane w agricarbon i Humipol kiełkowały znacznie szybciej, a tutaj widzimy właśnie, jak te nasiona się kiełkuje zgodnie z tymi zasadami ISTA w szalkach Petriego. Dynamika wschodów. Tu również właśnie widzimy, że w porównaniu i w szklarni, i w polu, ciągle naciskam tym, ale nie zawsze się zaświeca właśnie ten wskaźnik. To u góry w szklarni, na dole w polu, i to również w porównaniu do roślin kontrolnych, to są te dolne krzywe. Jeżeli traktujemy właśnie tymi preparatami, to dynamika, te rośliny wschodziły bardziej dynamicznie. Dynamika wzrostu marchwi, tu podobne rezultaty, z tym, że tutaj już widzimy, no, te niskie krzywe to są właśnie rośliny kontrolne, a jeżeli rośliny były, najpierw nasiona były traktowane Humipolem i później podlewane tym Humipolem, to one bardziej dynamicznie rosły i statystycznie istotnie lepiej niż rośliny najpierw uzyskane z nasion traktowanych Humipolem, znaczy traktowane agricarbon, a później podlewane Humipolem. I tutaj na dole Państwo widzicie tak analogicznie jak w poprzednich zdjęciach, że i w szklarni i na rośliny właśnie uzyskane uzyskane z nasion traktowane Humipolem, później podlewane, diametralnie lepiej rosły, intensywniej rosły niż kontrolne. To tak jak tu Pan pokazywał w tej szklarni w przypadku tych pomidorów, prawda? To było. Natomiast również jeżeli uprawialiśmy rośliny marchwi w celach nasiennych, czyli traktowaliśmy wysadki właśnie tych marchwi, to też również, jeżeli te wysadki traktowaliśmy Humipolem, a później podlewaliśmy Humipolem, to te rośliny nasienne rozwijały i się lepiej rosły niż rośliny kontrolne. To samo zauważyliśmy w przypadku wymiany gazowej, już nie będę się powtarzał, i także oceny indeksu zawartości chlorofilu, czyli stopnia wybarwienia tych roślin. I tu również, tak jak przy poprzednich gatunkach, uzyskaliśmy spektakularną zwyżkę wzrostu. Jeżeli rośliny były uzyskane z nasion moczonych agricarbon, a później podlewane Humipolem, to plon tych nasion wzrósł o 50%, a tych wysadków 140, czy też prawie 50%. Jeżeli nasiona i rośliny, i te wysadki były traktowane Humipolem, a później rośliny podlewane Humipolem, to również wzrost plonu był albo 71, no i 74%, czyli również bardzo wysoko. A więc reasumując te wyniki, które przedstawiłem, możemy powiedzieć, że te wyniki wskazują na korzystny wpływ moczenia nasion i wysadków przez 20 minut w preparacie agricarbon i Humipol i następnie podlewania uzyskanych roślin biopreparatem Humipol w dawce 8 litrów na hektar i ten korzystny wpływ jest na wzrost testowanych warzyw. Świadczy to o korzystnym wpływie tych preparatów na metabolizm kiełkujących nasion i uzyskanych z nich roślin na jakość i fizykochemiczną właściwość gleby. Później ze względu na wysoką skuteczność w poprawie kiełkowania nasion oraz wzrostu i rozwoju roślin zasadne jest stosowanie testowanych preparatów w uprawach ogórka, fasoli, cebuli i marchwi w systemach ekologicznych zgodnie z procedurą stosowaną w prezentowanych badaniach. Proszę Państwa,
Formulacja preparatu Humimpol sprzyja efektywnej aplikacji donasiennej i doglebowej. Natomiast zastosowanie agricarbon do zaprawiania nasion wymaga dodatkowego opracowania formulacji metodyki zaprawiania umożliwiającej dokładne i trwałe pokrycie nasion tym preparatem i nie osypywanie się go podczas wysiewu. I tutaj, że korzystny wpływ tego preparatu Humimpol na wzrost roślin należących do różnych rodzin botanicznych, czyli ogórka to jest dyniowate, fasoli bobowate, cebuli amarylkowate, czy marchwi selerkowate, wskazuje na możliwość jego zastosowania w uprawach wielu gatunków roślin ogrodniczych, rolniczych, co jednakże wymaga kolejnych badań. I proszę Państwa, tutaj otrzymaliśmy takie próbki gleby z Kongo i właśnie porównaliśmy zawartość makro i mikroelementów z zawartością ich w warunkach w Polsce, z glebą w Polsce, właśnie w tych doświadczeniach, które myśmy stosowali jeszcze przed nawożeniem różnymi substancjami naturalnymi, czy substratem ogrodowym. I jak tutaj widać, ogromnie zawartość tych makroelementów w tej glebie z Kongo jest diametralnie, niesamowicie niższa niż w warunkach polowych. Jak tam te rośliny mogą rosnąć, prawda? Aczkolwiek nie mamy innych danych odnośnie fizycznych cech tej gleby, to jednak należy domniemywać, że gdyby te rośliny, tę glebę podlano właśnie dużymi dawkami, bo jeszcze jest ta gleba kwaśna, 4,4 pH, to jest to jest tak kwaśna, jak ten torf, który stosujemy do zaprawiania borówki amerykańskiej. Polska gleba to właśnie i ten nawet substrat torfowy to jest 5,3–5,5%. Więc należy domniemywać, że gdybyśmy zastosowali tam duże dawki tego preparatu Humimpol, to byśmy podnieśli pH i byśmy zwiększyli kompleks sorpcyjny gleby i wówczas większość tych makroelementów i mikroelementów pozostała w tej warstwie olnej i wtedy by te rośliny lepiej rosły. Dziękuję za uwagę.